Witam wszystkich serdecznie. Jakiś czas temu poprosiłem, żebyście zadali pytania w mojej grupie facebookowej Love Rumunia, blogi, vlogi i podróże oraz w innej grupie na Facebooku Polacy w Rumunii. Bardzo się cieszę, ponieważ pojawiło się bardzo wiele pytań, między innymi dlaczego zamieszkałem w Rumunii, jak się poznałem z Aną. Pojawiły się też pytania pod jednym z moich filmów, dlatego dzisiaj chciałbym zrobić taki film Q&A. Serdecznie Was zapraszam. Mam przed sobą spisane właśnie pytania od wszystkich osób. Pozwolę sobie przeczytać imiona, ponieważ wszystkie te osoby wyraziły zgodę, więc zacznę od pierwszego pytania. Pierwsze pytanie jest od pani Bożenny Anton. Bardzo się cieszę, jeszcze chciałem w ogóle tu, skorzystając z okazji, pozdrowić bardzo panią Bożennę. Jest to nasza wierna fanka, ogląda nasze wszystkie filmy, bardzo się interesuje. Również jest aktywna w grupie na Facebooku, dodaje często zdjęcia z Rumunii, mimo że była w Rumunii jakieś 2 lata temu, prawdopodobnie z tego co dobrze pamiętam, ale ma wiele zdjęć, wiele podróżowała też w tym kraju, także serdecznie panią pozdrawiam, ja i Jana z tego miejsca, ale dobrze, przejdę do pierwszego pytania. Dlaczego zamieszkałeś w Rumunii i jak poznaliście się z Aną? Może zacznę od tego, jak poznaliśmy się z Aną. To była taka trochę nietypowa historia, ponieważ byłem bardzo zainteresowany, jak wygląda Rumunia i tak pierwsze, co mi się skojarzyło z Rumunią właśnie, było to miasto Bukareszt. I ponieważ mam konto na Instagramie, wpisałem sobie w wyszukiwarce hashtag Bukareszt. I zaczęły mi się pojawiać zdjęcia. Jedno właśnie zdjęć takich pierwszych, które mi się wyświetliło, było zdjęcie, na którym była Ana. I bardzo mi się, że tak powiem, ona spodobała. Zobaczyłem, że ma piękne oczy, że jest bardzo ładną dziewczyną. No i postanowiłem, że do niej napiszę. Najpierw dodałem ją do znajomych na Instagramie. Wysłałem jej prywatną wiadomość w języku angielskim. Nie uzyskałem żadnej odpowiedzi od razu, dopiero po paru tygodniach jakoś sobie przypomniałem jeszcze raz i tak stwierdziłem, napiszę jeszcze raz do niej, albo odpiszę, albo nie odpiszę i sobie dam spokój. Ale wtedy odpisała i zaczęliśmy na początku rozmawiać ze sobą na Instagramie, wysyłać sobie wiadomości, później na Facebooku i tak też się poznaliśmy. W ogóle to planuję zrobić taki film, żeby więcej coś na ten temat powiedzieć. Tu jest bardzo dużo pytań, na które mam właśnie zamiar odpowiedzieć i jeżeli bym chciał więcej coś opowiadać o naszej historii, to po prostu za długi ten film by był, więc przejdę do następnego pytania, ale jeszcze powiem, dlaczego zamieszkałem w Rumunii, bo tutaj pani pytała. No, zamieszkałem w Rumunii, musieliśmy zdecydować się z Aną, albo ona przyjedzie do Polski i zamieszkamy tam razem, albo ja przyjadę do Rumunii i będę mieszkał tutaj. Taką chyba rzeczą, która przeważyła w tym wszystkim, było to, że paradoksalnie tutaj w Rumunii miałem lepszą perspektywę znalezienia pracy niż tak jak pracowałem w Polsce. Dlatego też zdecydowałem się, że to ja przeprowadzę się tutaj i tak zostało. Mieszkam tutaj w Rumunii od 2 listopada 2018 roku. Drugie pytanie, które zadała pani Bożenna jest, jak się żyje Polakowi w Rumunii? Ja muszę przyznać, że mi się żyje tutaj bardzo dobrze. Oczywiście początki były trudne, mimo że pracę znalazłem bardzo szybko, bo praktycznie po 3 dniach jak się tutaj przeprowadziłem, aczkolwiek było mi się tutaj ciężko zaadoptować, przyzwyczaić się do miasta. Mieszkamy w Bukareszcie. W ogóle to planuję zrobić w niedalekiej przyszłości też taki film odnośnie tego, jak tutaj mi się żyje, jak znalazłem właśnie pracę, jakie były moje początki. Także ten film pojawi się wkrótce. Trzecie pytanie.
jakie są przeciętne zarobki i jakie są płacone podatki w Rumunii. Dzisiaj sprawdzałem za mną, jakie są w ogóle minimalne zarobki w Rumunii i taką minimalną kwotą płaconą oczywiście na rękę, czyli netto, jest to 1386 lejów. Tutaj gdzieś Wam wyświetlę, jaka to jest kwota w złotówkach. 1 lej to jest około 90 groszy. Ludzie jednak oczywiście zarabiają więcej niż ta minimalna krajowa. Takie średnie zarobki pewnie są mniej więcej podobne na poziomie tego, co jest w Polsce, czyli około 2000 lejów, 2500 może. Jest jednak dużo ludzi takiej niższej klasy społecznej w Rumunii. Rumunia nie jest bogatym krajem, raczej zalicza się społeczeństwo do tych biednych. Nie można porównywać na przykład do innych krajów Rumunii, tak jak poziomem życia do Niemiec czy do krajów na przykład skandynawskich. Tutaj ludzie żyją na pewno dużo biedniej. Jeżeli chodzi o moje zarobki, zostawię to dla siebie. Uważam, że YouTube nie jest miejscem, w którym powinienem mówić, o jakie tu kwoty chodzi. W każdym bądź razie pracuję w korporacji, w amerykańskiej firmie i w takim dziale obsługi klienta. Chciałem tylko jeszcze dodać, że jest dużo ofert pracy dla ludzi, którzy by chcieli pracować i używać swojego ojczystego polskiego języka. Wiele ofert można znaleźć właśnie w Bukareszcie, czy też w innych dużych miastach w Rumunii, tak jak w Cluj lub Timișoara. Natomiast jeżeli chodzi o podatki w Rumunii, na pewno takim podatkiem, który jest mniejszy niż w Polsce, jest podatek VAT i podatek VAT w Rumunii na takie artykuły spożywcze czy też inne rzeczy wynosi 19%. Jeżeli chodzi o inne podatki, to te koszty są na przykład duże. Jeżeli chodzi o koszty pracy, uważam, że to wszystko jest takie porównywalne jak w Polsce. Kolejne pytanie od pani Bożenny. Jaka jest opieka zdrowotna w Rumunii? Miałem kiedyś okazję pojechać do szpitala okulistycznego, ponieważ coś mi się stało z okiem. Pękło mi jakieś takie naczynko tutaj pod okiem i wyglądałem, jakby mi ktoś podbił oko, jakby mnie ktoś pobił. Nie wiem, z czego to wynikało. Pojechaliśmy za mną do takiego szpitala okulistycznego, żeby doktor mnie zbadał. Czekaliśmy oczywiście w kolejce. Brało się taki numerek, jak w urzędzie jakimś w Polsce. No i czekało się na swoją kolej. Około 2 godzin to trwało, zanim mnie doktor przyjął. Jeżeli chodzi o ten szpital, w którym tam byliśmy, wyglądał on bardzo skromnie i jak już mnie ten doktor przyjął, w zasadzie uważam, że tylko zmarnowałem czas, ponieważ zbadał mi to oko, powiedział, żebym sobie wziął witaminę C, którą właściwie już stosowałem i nic mi nie pomógł. Ta opuchlizna z oka mi sama zeszła. W każdym razie ten szpital nie wyglądał dobrze. Był to oczywiście państwowy szpital. Podałem tam wtedy swój numer CNP. To jest też taki numer, tak jak w Polsce mamy numer PESEL, tutaj jest numer CNP. I według tego oni sprawdzili, że jestem ubezpieczony. Także nie zapłaciłem nic za tą usługę medyczną. W każdym razie, tak jak mówię, poziom tego szpitala nie był zbyt dobry. Jedną rzeczą, która tutaj taka jest w Rumunii, jeśli chodzi o różnicę między Rumunią a Polską, wydaje mi się, że tutaj ludzie nie czekają tak długo w kolejkach do jakiegoś specjalisty. Anna potrzebowała na przykład dostać się do jakiegoś specjalisty, miała tam jakiś problem i dostała skierowanie od lekarza rodzinnego i do tego specjalisty za 2-3 dni miała już termin umówiony. Oczywiście nie był to żaden zabieg medyczny typu operacja lub też coś takiego. W każdym razie nie musiała długo czekać. W Polsce ten czas oczekiwania na jakąś usługę medyczną jest na pewno dłuższy. Teraz wszystko wiadomo się zmieniło, ponieważ żyjemy trochę w innej rzeczywistości. Pozostaje nam tylko
nie chorować i dbać o siebie, żeby być zdrowym i lepiej, żeby nie znaleźć się w żadnym szpitalu. Ostatnie 5. pytanie od pani Bożenny. Czy łatwo jest wynająć mieszkanie i ile kosztuje? My nie mieliśmy z Anną problemów, jeśli chodzi o wynajęcie mieszkania. Jak już się przeprowadziłem do Rumunii, wtedy zamieszkałem z Anną w takim pierwszym mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy. Był to dom, w którym było więcej mieszkań. W każdym bądź razie właścicielem był pewien Cygan. Był on miłą, sympatyczną osobą, z tym, że to mieszkanie było takie malutkie, w zasadzie ono nadawało się do mieszkania dla jednej osoby i zdecydowaliśmy się z Anną, że przeprowadzimy się do troszkę większego mieszkania. Znaleźliśmy mieszkanie w tym samym sektorze. W ogóle Bukaresz jest podzielony na 6 sektorów. My mieszkamy w sektorze 5 i znaleźliśmy mieszkanie. Mamy bardzo fajnych właścicieli, taka młoda pani, która jest bardzo sympatyczna, jest zawsze pomocna, możemy na nią liczyć, jeżeli coś by się stało w mieszkaniu. Także jesteśmy zadowoleni. A jeśli chodzi o ceny, które kształtują się, jeśli chodzi o wynajem mieszkania w Rumunii, zaczynają się one już od 200 euro. Z tym, że takie mieszkanie w tej cenie to będzie raczej coś niskiego standardu, więc warto jest zainwestować trochę więcej, żeby dopłacić do tego wynajmu i mieć po prostu jakieś lepsze warunki. Dużo mieszkań jest właśnie, jeśli chodzi o oferty, podawane ceny w euro. My płacimy za nasze mieszkanie w lejach. Jest to po prostu kwestia tego, jak dogadacie się z właścicielem i jaką podpiszecie sobie umowę. Kolejne pytanie jest od Zdzisi Skowrońskiej. Czy i jakie nieporozumienia związane z różnicą mentalności zdarzały się między tobą a Anną? I w ogóle co ci było najtrudniej zaakceptować w Rumunii i Rumunach? Znam Rumunię, ale jestem ciekawa, jak inni odbierają rumuńską rzeczywistość. Tutaj chciałem powiedzieć o Anie kilka słów. Przede wszystkim jest ona bardzo ciepłą, otwartą osobą. Ma bardzo dobry charakter, dobrą duszę. Dlatego też nie jest osobą konfliktową. Często jest właśnie bardzo nawet taka dyplomatyczna i unika różnego rodzaju konfliktów. Na pewno my nie kłócimy się z powodu jakichś różnic kulturowych między nami. A jeżeli chodzi o to, co najtrudniej mi zaakceptować w Rumunii i w Rumunach, najciężej było mi się tutaj przyzwyczaić. W zasadzie nawet do tej pory jeszcze się nie przyzwyczaiłem i nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek nadejdzie taki dzień do tego, jak kierowcy jeżdżą w Rumunii. Uważam, że kierowcy są tutaj tragiczni, zwłaszcza w Bukareszcie. Często się zdarza, że jeżdżą bez włączonych świateł, nie włączają kierunkowskazów, wyjeżdżają z ulic podporządkowanych, tak że może dojść do kolizji, parkują gdzie chcą, czasami zatrzymują się na środku ulicy, włączając światła awaryjne i uważają się za niewidzialnych. Dlatego po prostu kierowcy to jest tutaj coś, do czego się nigdy nie przyzwyczaję i z czym mam największy problem. W innych miastach, jeśli chodzi o kierowców, pewnie jest trochę lepiej. Zauważyłem, że Bukaresz jest po prostu taką oazą kierowców, którzy są najgorsi, jeśli chodzi o jazdę. A jeśli chodzi o Rumunów, jako ludzi, to uważam, że są oni bardziej tacy ciepli i otwarci niż ludzie w Polsce. Na pewno są bardziej uśmiechnięci, bardziej tacy lepsi w relacjach międzyludzkich. Z tym miałem do czynienia, zauważam to bardzo często. W Polsce mało kto może się uśmiechnąć idąc ulicą. Tutaj jest to normalne. Jedną taką rzeczą, co mnie bardzo denerwuje w Rumunach, nie wiem, czy to dla innych byłby jakiś problem, ale ja z tym mam duży problem, jak wyrażają się o pieniądzach. Między innymi nawet młodzi ludzie przeliczają pieniądze na miliony. Denominacja w Rumunii miała miejsce w 2005 roku i wiele osób uczy się tego od rodziców.
Także to tak przechodzi z pokolenia na pokolenie i u nich na przykład 100 lejów to jest 1 milion. No i tak sobie przeliczają to. 1000 lejów to jest 10 milionów. I mnie to po prostu bardzo denerwuje, ponieważ no, ceny jakie są, to tutaj są w setkach czy też w tysiącach i mnie to denerwuje bardzo, jak oni sobie przeliczają te pieniądze. Często ich upominam, ale są tak do tego przyzwyczajeni, że to jest po prostu coś, czego nie można u nich zmienić. Nie wiem, czy inne osoby w Rumunii się z tym spotkały, czy ich tak samo to irytuje jak mnie. Teraz mam kilka pytań od naszej przyjaciółki Priya, która mieszka w Belgii. Priya ma swój kanał na YouTubie, który serdecznie Wam polecam. Tutaj Wam gdzieś wyświetlę link do jej kanału. Również znajdziecie go pod każdym z naszych filmów. Priya zadała pytania w języku angielskim. Ja pozwolę sobie je przeczytać po polsku. W każdym z naszych filmów są dostępne tłumaczenia na język angielski i na rumuński, także osoby, które nas oglądają z zagranicy, serdecznie im polecam, żeby włączyły sobie właśnie tłumaczenia do każdego z naszych filmów. Pierwsze pytanie, które zadała Priya jest: za czym najbardziej tęsknisz w Polsce? Pierwszą rzeczą, która mi się nasuwa na myśl, na pewno są to osoby, które są mi bliskie, cała rodzina, a tak poza tym to tęskno mi za górami. Bardzo lubię jeździć w polskie góry. Jest dużo ładnych miejsc, które zresztą miałem okazję zobaczyć za mną. Także za tym wydaje mi się, że tęsknię najbardziej. Tęskno mi również za polskim tradycyjnym jedzeniem. Niektóre rzeczy mogę przygotować tutaj samemu, ponieważ wszystkie składniki do pewnych potraw są dostępne w Rumunii, ale są też pewne takie tradycyjne polskie wyroby, jak na przykład kaszanka, jest to taki rodzaj kiełbasy, który sam nie jestem w stanie zrobić, a tutaj ten produkt nie jest dostępny wcale w Rumunii. Kolejne pytanie to: jakie miejsca mógłbyś polecić turystom, którzy spędziliby tylko tydzień w Rumunii? To wszystko zależy, jak tutaj byście się dostali do tego kraju. Jeżeli przyjechalibyście samochodem, na pewno byłoby Wam łatwiej odwiedzić pewne miejsca, takie jak taka trasa Transfargara-Show. Jest to przepiękne miejsce znajdujące się w górach, bardzo kręte drogi i tylko tam można się dostać właśnie samochodem. Natomiast jeżeli przylecielibyście samolotem do Rumunii, pewnie tutaj do Bukaresztu, do stolicy, nie polecałbym Wam, żebyście zostawali tutaj zbyt długo, maksymalnie może 2 dni, ponieważ mogłoby Wam się tutaj nudzić i nie znając tego miasta, myślę, że moglibyście być troszkę rozczarowani. Jest tu dużo może fajnych miejsc, ale nie są to takie miejsca bardzo turystyczne, atrakcyjne. Jakkolwiek korzystając z jakichś środków transportu publicznego, takiego jak pociągi, moglibyście się udać w góry. Serdecznie polecam małe miasteczko Brasov, które jest oddalone około 200 km od Bukaresztu i później nawet z Braszowa możecie się też wybrać nad morze w Rumunii. Wszystko zależy od tego, w jakiej porze roku byście przybyli do Rumunii. Ja uważam, że taką najlepszą porą jest właśnie wiosna lub lato. Wtedy można trochę zobaczyć gór, bądź też pojechać właśnie nad morze. Ja pamiętam, jak pierwszy raz odwiedziłem Anę i pojechaliśmy w maju do Konstanca. Morze wtedy było naprawdę bardzo ciepłe i porównując Morze Czarne z Morzem Bałtyckim, które jest w Polsce, tutaj naprawdę jest bardzo ciepło i już właśnie w takim okresie od maja, czerwca jest się w stanie kąpać w tym morzu. Natomiast nasz Bałtyk polski jest morzem zimnym i tam dopiero jest możliwość kąpania się takiego na przełomie lipca i sierpnia. Trzecie pytanie, które zadała Priya: czy łatwo zwiedzać Bukareszt, używając tylko publicznego transportu? Taką pierwszą okazją, w której będziecie mieli do czynienia z publicznym transportem, jest droga z lotniska do centrum. Żeby dostać się do Piazza Unii, to jest takie charakterystyczne miejsce, musicie wziąć autobus linii 783 i zakupić bilet w kiosku na lotnisku bądź też w automacie. Cena biletu za przejazd z lotniska do centrum to jest 3,5 leja, także przeliczając na euro jest to poniżej 1 euro. Ten bilet jest bardzo tani i porównując przejazdy z innych stolic Europy z lotniska do centrum miast, tam są o wiele wyższe ceny. Później jak już będziecie chcieli się poruszać po mieście, po Bukareszcie, musicie sobie zakupić taką kartę, już Wam pokażę, jak ona wygląda.
taka karta i tą kartę się doładowuje dowolną kwotą na przejazdy. Może to być 10, 20 lejów, ile tam uważacie, że będzie Wam potrzebne. W każdym razie jeden przejazd dowolnym środkiem transportu, czyli tramwajem bądź też autobusem, kosztuje 1 lej i 30 bani. Bardzo łatwo jest również poruszać się w mieście liniami metra. Te linie metra są dobrze oznaczone i jeden bilet na metro kosztuje 2,5 leja. Ostatnie pytanie, które zadała Priya. Jak dużo pieniędzy polecasz zabrać ze sobą, przeliczając na jeden dzień wakacji w Rumunii? To wszystko zależy od tego, jaki macie budżet, ile chcecie też wydać, ale tak, żeby tutaj mieć na wszystkie wydatki, czyli na podróż, na noclegi, na jedzenie, jeżeli oczywiście przyjedziecie sami, myślę, że taką odpowiednią kwotą to jest 50 euro, żeby po prostu pokryć te wszystkie koszty, ale nie sądzę, żeby wiele osób podróżowało samych, więc najczęściej jak przyjedziecie z kimś, z jakimiś przyjaciółmi, czy też we dwójkę, jako para, myślę, że taką kwotą odpowiednią na pokrycie wszystkich wydatków to będzie, przeliczając na osobę, około 30 euro. Oczywiście to wszystko też zależy od tego, jak dysponujecie swoim budżetem. Niektórzy wydają więcej, niektórzy wydają po prostu mniej. Są osoby, które potrafią podróżować bardziej ekonomicznie, a są też osoby, które lubią wydawać więcej pieniędzy. Ja mówię o cenach oczywiście w euro, ale rumuńską walutą są leje. Proponuję, żebyście sobie przywieźli euro właśnie tutaj i je sprzedali w jakimś kantorze. Nigdy nie róbcie tego jednak na lotnisku, ponieważ tam są bardzo złe kursy i polecam, żebyście to zrobili gdzieś w centrum miasta. Kolejne pytanie zadała Olga Karolina, zresztą bardzo ciekawe. Czy wszyscy Rumuni są chorobliwie zazdrośni, czy to tylko domena mężczyzn? Jeżeli chodzi o mnie i Joannę, po pierwsze my sobie nie dajemy jakichś powodów do tego, żebyśmy byli zazdrośni o siebie, a jeżeli chodzi tak generalnie o ludzi w Rumunii, ja się z tym nie spotkałem. Nie wiem też, jeżeli chodzi o mężczyzn, czy potrafią być chorobliwie zazdrośni. Nie wiem, Olga, czy byłaś z kimś w relacji z Rumunii, czy może miałaś z tym jakiś problem i ktoś był bardzo chorobliwie zazdrosny o ciebie. Już w to po prostu nie wnikam, to jest na pewno twoja prywatna sprawa. W każdym razie ja się nie spotkałem z jakąś taką chorobliwą zazdrością tutaj. Kolejne pytanie, a w zasadzie kilka pytań mam od Natalii. I Natalia napisała tak. Ja nie mieszkam w Rumunii, ale jestem zafascynowana tym krajem i też mam kilka pytań. Oczywiście. Pierwsze pytanie. Jak dogadujecie się z Aną po angielsku? Tak, rozmawiamy z Aną po angielsku. Od samego początku używaliśmy tego języka, ponieważ żadne z nas nie znało kompletnie naszych ojczystych języków. Ja nie znałem ani słowa nawet po rumuńsku. Ona nic nie potrafiła też powiedzieć po polsku, więc to był tylko jedyny sposób, żeby się porozumiewać. Ja pamiętam, jak byłem w Polsce i powiedziałem mojej babci, która już zresztą odeszła i przykro mi z tego powodu. Moja babcia zapytała się, jak wy z Aną się porozumiewacie, jak ty nie znasz rumuńskiego i ona nie zna polskiego, jak wy rozmawiacie ze sobą na migi rękoma. Ja się wtedy śmiałem, powiedziałem mojej babci, że rozmawiamy właśnie w języku angielskim. Teraz drugie pytanie od Natalii, również jeśli chodzi o języki. Czy Anna i ty uczycie się swoich języków? Tak, oczywiście. To znaczy ja uczę się bardziej języka rumuńskiego niż Anna polskiego. Uważam, że powinienem znać język w kraju, w którym mieszkam. Dlatego też uczę się rumuńskiego. Często staram się rozmawiać z Anną po rumuńsku. Przychodzi mi to bardzo trudno, ponieważ język rumuński jest dla mnie trudnym językiem i ciężko jest mi się go nauczyć. Uczę się go właśnie rozmawiając z Aną, powtarzając różne słowa. Po prostu uczę się go tak w różnych sytuacjach. Jak coś robię w domu, pytam się Any, jak to powiedzieć po rumuńsku. Wstydzę się na razie jeszcze mówić i używać tego języka. Mam taką trochę barierę językową.
jak na przykład rozmawiałem z Aną i tak po 15 minutach takiego mówienia tylko i wyłącznie po rumuńsku byłem bardzo, bardzo zmęczony. Mam nadzieję, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że będę rozmawiał w języku rumuńskim bardzo dobrze i tak już komunikatywnie. Na razie muszę więcej praktykować. Najwięcej tej praktyki mam, gdy wyjeżdżamy do rodziny Any, ponieważ rodzice nie znają języka angielskiego i jestem zmuszony rozmawiać z nimi po rumuńsku. Wtedy wytężam swój umysł, staram się przypominać sobie jak najwięcej słów, no i jakkolwiek z nimi rozmawiam. Jeżeli nawet popełniam jakieś błędy językowe, nikt się ze mnie nie śmieje. Kolejne trzecie pytanie od Natalii. Czy w ogóle zauważacie jakieś różnice kulturowe, czy tylko inny język, inne zwyczaje żywieniowe? Tutaj są bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o te zwyczaje żywieniowe w Rumunii, a w Polsce jest to całkiem inna tradycja, jeśli chodzi o pewne przyzwyczajenia. Jest bardzo celebrowana wieprzowina w Rumunii, ale nie o to wiem, że Natalia pytała. Chodzi o jakieś inne różnice, takie widoczne kulturowe. Ja nie dostrzegam jakichś takich typowych różnic, o których mógłbym tutaj powiedzieć. Jeżeli chodzi o te zwyczaje żywieniowe, no to na pewno jest to bardzo szeroki temat, o tym można by zrobić taki osobny film, ale takie inne sytuacje na co dzień, żeby dostrzegać jakieś różnice między Polską a Rumunią, żyją tutaj po prostu tacy sami ludzie jak i w Polsce. Tak jak już wspomniałem, jedynie co, to tutaj ludzie są bardziej tacy uśmiechnięci i otwarci do innych osób. Kolejne czwarte pytanie od Natalii. Co Anna sądzi o Polsce, bo głównie podajecie Twój punkt widzenia, a ciekaw jestem, czy Anie Twój kraj się podoba. Pierwszy raz Anna odwiedziła mnie w Polsce we wrześniu 2018 roku. Miałem okazję jej pokazać Kraków, z którego pochodzę. Również zrobiliśmy sobie taką wycieczkę do Ojcowa. To jest taka mała wioska pod Krakowem. Bardzo szczególne takie miejsce. Spacerowaliśmy tam sobie w takim rezerwacie przyrody, parku. Mieliśmy też okazję pojechać razem z Aną do Zakopanego i do Bukowiny Taczańskiej. Byliśmy na termach, odwiedziła zamek w Niedzicy razem ze mną. Także to było, jeśli chodzi o pierwszy taki przyjazd do Polski. Później, jak już przeprowadziłem się do Rumunii, to odwiedzaliśmy moją rodzinę, także jak na przykład przyjechaliśmy na Święta Bożego Narodzenia, czy też na Wielkanoc, lecieliśmy samolotem z Bukaresztu do Warszawy, no i Anna miała okazję zobaczyć też trochę jak wygląda Warszawa, zwiedziliśmy to miasto. W zeszłym roku mieliśmy okazję spędzić wakacje w Polsce. Pojechaliśmy do Gdańska, stamtąd też zwiedziliśmy całe Trójmiasto, także Anna widziała również Sopot, Gdynię. Bardzo jej się tam podobało. Oczywiście te inne miejsca, o których wcześniej wspomniałem również. I Anna też lubi bardzo polskie jedzenie. Bardzo jej posmakowały pierogi nasze tradycyjne. Jak byliśmy w górach, to miała okazję skosztować kaszanki z taką kapustą zasmażaną. Bardzo jej to też smakowało. Jest też wiele innych potraw polskich, które Anna bardzo lubi i czasami tutaj gotuje też w Rumunii, na przykład zupy, takie jak żurek czy też barszcz czerwony. Natomiast Ani nie posmakowała zupa pomidorowa, ponieważ jej się kojarzy z bulionem, a bulion w Rumunii to jest po prostu taki sos pomidorowy. Wygląda właśnie jak nasza zupa pomidorowa i także Anna stwierdziła, że tego się nie da jeść. I kiedyś też zrobiłem zupę ogórkową i Anna stwierdziła, że ta zupa jest dla niej za kwaśna. Nie wiem, czy dodałem tej wody z ogórków trochę za dużo. Ja lubię akurat taką kwaśną tą zupę ogórkową, Ani nie przypadła jednak do gustu. Także jeżeli chodzi o jedzenie, to jest dużo takich potraw polskich, które Anna zaakceptowała i jej bardzo smakują. I generalnie jeżeli chodzi o Polskę, to Anna powiedziała, że mnie to trochę zdziwiło, że ona ma taką opinię. Powiedziała mianowicie, że w Polsce jest czyściej niż w Rumunii, że nie ma tyle śmieci. Może miała i trochę rację, ale uważam, że nawet jak Rumunia jest zaśmiecona, to w Polsce tych śmieci też nie brakuje.
Kolejne pytanie jest od Doroty Anastazji. Czy w większych miastach jest też taka biurokracja i za wszystko dosłownie się płaci? Ja miałem do czynienia z biurokracją, jak potrzebowałem przerejestrować samochód, ponieważ jak tutaj przyjechałem do Rumunii, samochód miałem na tablicach rejestracyjnych z Polski. Zdecydowaliśmy za mną, że przerejestrujemy go na numery rumuńskie. Takim głównym powodem chyba było to, że co chwilę mnie policja tutaj zatrzymywała do kontroli i miałem tego już trochę dosyć. Stwierdziłem, że jak już mieszkam tutaj w Rumunii, to auto przerejestrujemy, ponieważ nie jestem obywatelem Rumunii, więc auto musieliśmy przerejestrować na Anę. Także formalnie Anna jest właścicielem samochodu, ale oczywiście z samochodu korzystamy razem. I właśnie proces przerejestrowania naszego samochodu był dosyć skomplikowany. Stwierdziliśmy, że nie damy rady sobie z tym poradzić sami i że lepiej będzie wynająć do tego pewną firmę, także zapłaciliśmy jakieś 300 lejów albo 400, nie pamiętam dokładnie, i po prostu ktoś przygotował wszystkie dokumenty dla nas i pomógł nam w tej rejestracji. Jedynie co, to musieliśmy zrobić przegląd samochodu sami. Pojechaliśmy do takiej instytucji RAR. Cały proces tego badania technicznego trwał bardzo długo. Straciliśmy pół dnia na to czasu i tam również było dużo biurokracji przy całym tym procesie. Spotkałem się też z biurokracją podczas wyrabiania numeru CNP. Jest to taki numer jak PESEL w Polsce, już wcześniej o tym wspominałem. Był on niezbędny do tego, żebym tutaj podjął pracę, także jak pojechałem do Urzędu Imigracyjnego, musiałem tam bardzo wiele różnych papierów takich przedstawić, żeby wyrobić ten numer. Także biurokracja jest duża. Wydaje mi się, że chyba wszędzie, nie tylko w dużych miastach, ale generalnie w całej Rumunii. Kolejne pytanie jest od Dominiki. W jakim mieście mieszkacie i dlaczego zdecydowaliście się na mieszkanie w Rumunii, a nie w Polsce? O tym, dlaczego mieszkam w Rumunii, a nie w Polsce, to już powiedziałem na początku filmu. No i o tym, że mieszkamy w Bukareszcie również. W każdym razie dziękuję Ci, Dominika, za zadanie tego pytania. Udzieliłem już odpowiedzi wcześniej. Kolejne pytanie jest od Ula Urszula. Planuję zamieszkać w Konstanca. O właśnie, Konstanca to jest bardzo ładne miasteczko nad morzem, jakieś 250 km od Bukaresztu. Byliśmy tam za mną wielokrotnie, bardzo nam się to tam podobało. No i świetnie tam spędzaliśmy czas, oczywiście w lecie, teraz w zimie nie wybieramy się do Konstanca, bo nie ma na to pogody, ale jak najbardziej w lecie jest to super miejsce, żeby tam spędzić wolny czas nad morzem, opalać się, kąpać się w morzu. I Ula napisała tak: w niedalekiej przyszłości właśnie planuję się tam przeprowadzić. Język angielski mam w paluszku, no to bardzo dobrze. Język angielski jest potrzebny w Rumunii, jeżeli chce się podjąć pracę, a jest się oczywiście obcokrajowcem. Na pewno jeżeli znasz język angielski i to jeszcze bardzo dobrze, będzie Ci łatwiej znaleźć pracę. Nie wiem, jak jest z ofertami pracy w Konstanca. Na pewno w Bukareszcie jest łatwiej znaleźć pracę, jest więcej ofert, ale możesz szukać różnych propozycji pracy na stronach, które Ci tutaj wyświetlę. I tak właśnie sobie myślę, że jak jesteś po psychologii i znasz bardzo dobrze język, to może mogłabyś spróbować pracy jako nauczyciel. Musisz znaleźć jakąś ofertę, która będzie odpowiednia dla Ciebie. Ostatnią osobą, która zadała pytania, jest Frida. Twoje pytania pojawiły się pod filmem Plusy i minusy życia w Rumunii. Serdecznie za wszystkie dziękuję. Niektóre z tych pytań się powtarzają, ale tak czy inaczej je przeczytam. Jak to się stało, że mieszkasz w Rumunii? Jak długo? Na to pytanie już odpowiedziałem. Może nie wiem, czy powiedziałem dokładnie, jak długo mieszkam. Mieszkam ponad 2 lata w Rumunii. Jak znalazłeś pracę w Rumunii i w jakim języku porozumiewasz się w pracy? Moją pierwszą pracę znalazłem dzięki Anie. Znalazła ona pewną osobę na Facebooku, która poleciła mnie do pracy. Taka metoda polecania przez inne osoby jest tutaj popularna i są z tego oczywiście bonusy finansowe. I w mojej pierwszej pracy
posługiwałem się bardzo dużo w języku polskim, ponieważ pracowało dużo osób z Polski właśnie. Było nas tam 12 osób. Pracowaliśmy właśnie z klientem, obsługując klientów w języku polskim. Dlatego używałem tego języka polskiego bardzo dużo w mojej pierwszej pracy. Natomiast moją drugą pracę znalazłem sam. Już nie będę się wdawał w szczegóły, dlaczego zmieniałem pracę. Tutaj, w tym miejscu, w którym teraz jestem obecnie, jestem jedyną osobą z Polski i muszę się porozumiewać w języku angielskim. Trzecie pytanie. Czy Anna jest uzdolniona językowo, czy też tak często rozmawiacie po polsku? Po polsku nie rozmawiamy często, aczkolwiek Anna zdarza się, że używa często jakichś słów polskich, po prostu albo jej wpadły tak w ucho, albo lubi jak one brzmią i często jakichś słów takich różnych używa. A czy Anna jest uzdolniona językowo? Wydaje mi się właśnie, że tak, ponieważ nieraz jak zdarzy mi się powiedzieć jakieś słowo po polsku, wytłumaczę jej znaczenie tego słowa, to w jakiejś sytuacji danej jak jesteśmy, to zdarza się, że ona właśnie użyje tego słowa i jestem często właśnie bardzo zaskoczony, że ona właśnie pamięta, zwłaszcza, że język polski nie jest łatwym językiem. Czwarte pytanie. Czy Anna już była w Polsce, co wie o naszym kraju? To już odpowiedziałem. Jakie moglibyście polecić filmy, które przybliżają rumuński charakter? Bardzo mi się podoba to pytanie. Ostatnio mieliśmy okazję oglądać pewien serial na Netflixie. Nie chcę tutaj robić reklamy, no ale po prostu tam go znaleźliśmy. Tytuł był Flavors of Romania, czyli Smaki Rumunii. I to był taki serial dokumentalny, 10 odcinków, w którym taki mężczyzna z Anglii podróżował po całej Rumunii i pokazywał różne miejsca, jak wygląda tradycja, kultura. Było to bardzo ciekawe i sam nawet dowiedziałem się o różnych miejscach w Rumunii, których jeszcze do tej pory nie widziałem. Także serdecznie polecam ten serial, żebyś go sobie obejrzała, jeżeli oczywiście masz taką możliwość na Netflixie. Kolejne pytanie bardzo mnie zaskoczyło. Czy moglibyście pokazać rumuńską klawiaturę komputerową? Już się przygotowałem do tego pytania. Znalazłem takie zdjęcie w internecie, jak wygląda taka klawiatura. My korzystamy z naszych laptopów. Ja mam laptop w pracy, drugi laptop prywatny i tutaj mam zwykłą klawiaturę. Nie jest to klawiatura rumuńska. Oczywiście można sobie w ustawieniach zmienić i tam poszczególne litery rumuńskie ukryte są pod pewnymi znakami, ale taka typowo rumuńska klawiatura będzie tutaj gdzieś pokazana na zdjęciu. Kolejne pytanie to: w jaki sposób Anna pielęgnuje włosy? Są przepiękne. Dziękuję Ci, Frida, za ten komplement w imieniu Anny. Anna w żaden szczególny sposób nie pielęgnuje swoich włosów, jedynie co to po prostu ich nie farbuje. Zauważyłem, że kobiety w Rumunii bardzo często starają się farbować włosy na blond, ponieważ uroda dziewczyn, pań w ogóle w Rumunii jest taka, że mają ciemne włosy i nie wiem, bardzo często właśnie widzę, że w moim otoczeniu lubią sobie farbować na blond, chcą się upodobniać do takiej bardzo słowiańskiej urody i moim zdaniem takie farbowanie może niszczyć trochę włosy, ale nie jestem fryzjerem, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wydaje mi się, że po prostu Anna, nie farbując swoich włosów, nie niszczy ich w ten sposób, używając różnych właśnie chemikaliów. No stąd też ma bardzo ładne. I ja osobiście bardzo lubię Anny kolor włosów, bardzo mi się podobają ciemne i prosiłem ją właśnie, żeby raczej sobie ich nie farbowała. Następne pytanie. Jakiego rumuńskiego pisarza, poetę, wykonawcę muzycznego moglibyście polecić? Jeżeli o mnie chodzi, ja rumuńskich książek nie czytam, z racji tego, że po pierwsze nie znam języka jeszcze. Zamówiłem sobie pewne książki o tematyce Rumunii. Jedna to jest przewodnik po Rumunii, taki turystyczny, a druga książka historyczna. W każdym razie czekam na te książki, aż mi przyjdą z Polski paczką tutaj do Bukaresztu. Natomiast Anna czyta wiele różnych książek. Tutaj mam koło siebie jedną z nich. Niestety nie umiem Ci powiedzieć, o czym ta książka jest. Nagrywam ten film w tej chwili sam, ale mogę też polecić różnych wykonawców muzycznych, ponieważ muzyki rumuńskiej
Dużo słucham różnych wykonawców. Bardzo takim popularnym zespołem w Rumunii jest zespół The Motans. Grają taką trochę rockowo-popową muzykę. Bardzo ich lubię słuchać. Lubię też słuchać innych wykonawców, takich piosenkarek jak Adda lub Feli. Ostatnie pytanie od Fridy. Czy nagrywacie filmy spontanicznie, jeśli przychodzi Wam do głowy jakiś pomysł, czy też opracowujecie listę tematów? Ja generalnie mam dużo pomysłów, jakie filmy nagrywać. Mam jeszcze w planie różne filmy, które będą powstawały. Potrzebuję tylko po prostu czasu, żeby móc to nagrać. Sama edycja filmów zajmuje dużo czasu. Do tego jeszcze ja dodaję tłumaczenia na język angielski, język rumuński. Ogląda nas dużo osób z zagranicy. Edycja jednego filmu zajęła mi 15 godzin. Mówię tu o filmie o idiomach rumuńskich, także wszystko zależy od tego, jaki film powstaje. Jeżeli na przykład nagrywamy jakiś film z podróży, oczywiście trzeba trochę poczytać o miejscu, w którym jesteśmy, żeby mieć jakieś informacje, coś powiedzieć ciekawego. I to były wszystkie pytania w dzisiejszym Q&A. Bardzo wszystkim dziękuję, że zadaliście te pytania. Bardzo się cieszę, że mogłem odpowiedzieć. Nie wiem, czy jesteście usatysfakcjonowani ze wszystkich odpowiedzi, tak jak miałem wiedzę i potrafiłem odpowiedzieć na zadane pytania. Tak też zrobiłem. Bardzo się cieszę, że tworzycie tą społeczność na Facebooku, na YouTubie. Mam nadzieję, że nasz kanał będzie się rozwijał, że przybędzie więcej subskrypcji. Dzisiaj nagrywałem ten film przy takiej deszczowej pogodzie. Słychać deszcz w tle, przejeżdżające tramwaje, ponieważ mieszkamy przy takiej ruchliwej ulicy. Mam nadzieję, że to nie będzie bardzo przeszkadzało w tym filmie. Także proszę Was, zostawcie jakiś komentarz, dajcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcam Was do oglądania naszych następnych filmów. Do zobaczenia następnym razem.